Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona W580i. Jak widzimy, jest to telefonik wysuwany slajd w bardzo ładnym kolorze biało-czarnym. I tutaj zobaczmy na bocznej ściance, widzimy fast podładowania standardowy dla Sony Ericssonów. Na tylnej ściance widzimy logo tutaj Walkmana i marki Sony Ericsson, i tutaj mamy też również włącznik i wyłącznik tego telefonu. Tu również po wysuwie znajduje się aparat fotograficzny 2-megapikselowy. Niestety w tym przypadku nie mamy diody, która by wspomagała aparacik i która służyłaby jako funkcja latarki. Niestety w tym przypadku zapomnieli o tym. I tutaj zobaczmy po drugiej stronie na bocznej ściance widzimy również logo marki tutaj Walkman i klawisze ściszenia i pogłaszania tego telefoniku. I tutaj na przodzie nie widzimy już nic takiego ciekawego, nie ma jakichś dodatkowych klawiszy, tylko klawisze funkcyjne, numeryczne, ponownie logo tutaj Walkmana i tutaj takie kropki, to są oczywiście otwory na nasz głośniczek od rozmów. I tutaj w tym przypadku jest taki mini otwór tutaj na budowie. Tu jest akurat w tym przypadku mikrofonik. I teraz sobie tutaj sprawdzimy pod klapką baterii naszą bateryjkę oryginalną. I tutaj zobaczmy, bateryjka oryginalna to BST38. Posiada 930 mAh i taka bateria została wyprodukowana w 2008 roku. No, taka bateria wytrzymywała spokojnie od 2 do 4 dni w zależności od użytkowania tego telefonu. I tu zobaczmy, pod nalepką e-mail mamy Sony Ericsson markę W580i, następnie wyprodukowane w Malezji. I tu jeszcze informacja, w którym roku telefon został wyprodukowany. Szukam i znalazłem. Tu mamy w tym przypadku 2007 rok, 37 tydzień. No, telefon już posiada 13 lat. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rocznik. I teraz sobie tutaj uruchomimy nasz telefonik i sprawdzimy jego funkcje tutaj wewnętrzne i jak on się prezentuje. I jeszcze tutaj u samej góry widzimy gniazdo. Tutaj w tym miejscu na naszą kartę pamięci. W tym przypadku telefon obsługuje kartę pamięci M2 do 4 GB. Spokojnie sobie radzi. I tutaj zobaczmy. Tutaj bardzo fajny telefonik. Oczywiście ktoś tutaj zmienił, widzę, tapetę flash. I chyba nawet myślałem, że nie ma tu w ogóle menu polskiego, ale chyba jest, tylko tak troszkę pozmieniane. Tak, jest polski język. I tutaj zobaczmy od samej góry mamy, co tu mamy. Zakładkę internetową, następnie kolejną zakładkę internetową. I tutaj mamy dokładne inne ciekawe funkcje, radio, gierki, odtwarzacz wideo, VideoD, PhotoD, MusicD. To były aplikacje do konwertowania naszych plików. Stereo zdalne, oczywiście tutaj fajnie się podłączaliśmy pod inny telefon, który też posiada Bluetooth i mogliśmy tutaj sterować podstawowymi funkcjami innego telefonu, na przykład dzwonić do jakiejś osoby, odtwarzać jego dźwięk i tak dalej, i nagrać dźwięk i film pokazowy tego telefonu. Tu jest fajna aplikacja, ona jest fajnie tutaj dograna w naszym pulpicie, w naszym menu, która służy tutaj służy głównie biegaczom, którzy lubią właśnie biegać, i tutaj odlicza nam czas i tak dalej. Bardzo fajna aplikacja, pomyślana właśnie dla osób biegających. I wiadomości SMS-owe. Tu się nawet dość fajnie pisze, tylko te klawisze są troszkę małe w tym telefonie. To trochę utrudnia nam pisanie SMS-ów. I tu oczywiście posiada telefonik T9.
jedziemy sobie dalej. Tu mamy odtwarzacz MP3. Oczywiście bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie, tu mamy podświetlenie żółte, zielone i tu po bokach nam świeci, gdy sobie uruchamiamy nasze dźwięki. I nie tylko, nawet gdy ktoś do nas dzwoni, takie fajne powiadomienia w kilku kolorach. My sobie to oczywiście wcześniej ustawiamy w ustawieniach. I co ciekawe, jeszcze w tych ustawieniach odtwarzacza, tutaj korektor, zobaczcie sobie ustawienia basów, megabasów, głos, wzmocnienie wysokie. Oczywiście tam możemy sobie dodać jeszcze inne dodatkowe opcje, jeśli zmodyfikujemy naszego Sony Ericssona. I teraz sobie sprawdzimy nasz aparacik. Zrobimy już zdjęcie tej mojej dłoni może. No, w tym przypadku włączyłem na kamerę, to przełączymy sobie na aparacik. I zobaczmy, tak wyszło zdjęcie zrobione 2-megapikselowym aparacikiem od Sony Ericssona. Szukam jeszcze, czy mogę sobie to zdjęcie powiększyć, ale chyba w tym przypadku nie mam takiej opcji. No i tak ona wygląda. Bardzo słabe, no ale tu widzicie, jest jakość 1 megapikselowy. Tak czy inaczej, gdy przemienię na 2 megapikselowego aparat 2 megapikseli lepszej jakości, to i tak nie zmieni to naprawdę jakości na jakąś lepszą. Następnie mamy kontakty Tragide. Tragide bardzo fajna tutaj aplikacja, która służyła do nagrywania dźwięków, które nie znamy i wyszukiwało nam przez internet nazwę wykonawcy i nazwę utworu. Następnie nasze pliki i tu mamy nasze zdjęcia, muzykę, wideo, motywy, gry, aplikacje, fitness i inne. Inne oczywiście takie pliki, które w ogóle nie działały na nasz telefonik. I tutaj zobaczmy sobie oryginalne dźwięki, jakie nam grał producent. Jeszcze nie wspomniałem, że główny głośnik mieści się między klawiszami funkcyjnymi w tym miejscu.
I to wszystkie dźwięki, tutaj jak widzimy, jakie mam dograł producent. Teraz się zapaliły światełka na fioletowo i czerwono. I przechodzimy sobie tutaj dalej. Może do naszych gierek. I tutaj widzimy dwie gierki. Wejdziemy sobie w pierwszą. I wchodzimy drugą. Simsy to chyba prawie każdy zna. Bardzo popularna gierka. Teraz sobie przejdziemy do naszej aplikacji. I zobaczmy, tu mamy Music Mate, aplikacja, która służy to właśnie tutaj do naszych dźwięków. Następnie jakiś, zobaczymy sobie na sumie, wejdziemy. Może ogarniemy, do czego ta aplikacja służy. Ale pisze error, to pewnie musi się łączyć z internetem. I jeszcze jedna aplikacja. I tu mamy chyba czas świata. Ale też nam nie działa, bo też chyba się łączy z internetem. No dobrze, to mamy jeszcze fitness. I organizator. W organizatorze mamy alarmy, czyli nasz budzik, połączenia, aplikacje, kalendarz, zadania, notatniki. Bardzo fajna opcja w Sonarysonach. Możemy sobie tutaj pisać, co chcemy, a później sobie tutaj ustawiamy na pulpicie głównym. Zobaczcie, bardzo fajnie. Dzięki temu Sonarysonów, Siemensu, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Cześć.